Dzień dobry widzowie. Dzisiaj przyjechaliśmy do Dziwnowa, miasteczko w województwie zachodniopomorskim. Zaparkowaliśmy na parkingu obok kościoła świętego Józefa. Rozglądamy się po okolicy i kierujemy się w stronę morza. Miasteczko to położone jest częściowo na lądzie, a częściowo na wyspie Wolin. Jest to perła na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, malowniczo położona pomiędzy brzegiem morskim a zakolami rzeki Dziwny oraz Zatoki Wrzosowskiej. To miejsce zachwycające nie tylko pięknem przyrody, ale także bogatą ofertą turystyczną, która przyciąga licznych wczasowniczów przez cały rok. Położenie Dziwnowa na styku wód morskich, zalewowych i rzecznych sprawia, że jest to idealne miejsce dla miłośników sportów wodnych oraz dla tych, którzy cenią sobie kontakt z naturą. Przepiękna plaża, szeroka i piaszczysta, rozciąga się na długości kilku kilometrów, zapewniając doskonałe warunki do relaksu, kąpieli słonecznych i aktywnego wypoczynku. Niedaleko kościoła znajduje się przystań statków pasażerskich. Widzimy statek Korsarz, który wypływa w pirackie rejsy po morzu. Są też inne statki. Wycieczkowe statki pirackie w Dziwnowie stały się wizytówką miasta. Przechodzimy schodami na plażę. Plaża w Dziwnowie to nie tylko miejsce do opalania i kąpieli słonecznych, ale również oaza dla miłośników aktywnego wypoczynku. Dla rodzin z dziećmi plaża w Dziwnowie jest także doskonałym miejscem do spędzania czasu. Miękki piasek stanowi idealny budulec do budowania zamków. Zanim dojdziemy do plaży, przekraczamy promenadę nadmorską, położoną wśród wydm. I oto ta plaża. Dziwnów jest bardzo starą osadą rybacką. Po raz pierwszy został wymieniony w dokumencie z 1243 roku. We wczesnym średniowieczu wiódł tędy ważny szlak handlowy łączący Zalew Szczeciński z Bałtykiem. Jednak już w XIII wieku rzeka Dziwna uległa zapiaszczeniu i straciła swoje znaczenie handlowe. W latach 1820 do 1830 zaczęli napływać do Dziwnowa pierwsi kuracjusze, co zapoczątkowało rozwój miejscowości jako kąpielisko morskie. Już w 1823 roku znane jest jako uzdrowisko. Odkrycie w 1896 roku źródeł solankowych przyczyniło się do budowy łazienek solankowych i borowinowych. Prawa miejskie Dziwnów uzyskał 1 stycznia 2004 roku. Obecnie miasteczko liczy niecałe 3000 mieszkańców. Spójrzmy jeszcze na plażę z lotu ptaka. Oto widok w stronę wschodnią. A to jest widok w stronę zachodnią. Przechodzimy na promenadę idącą po pomoście nad wydmami. Takie rozwiązanie deptaku po pomoście ponad wydmami jest obecnie często stosowanym rozwiązaniem w miejscowościach nadmorskich. Promenada ta jest jedną z głównych atrakcji Dziwnowa. Biegnie ona wzdłuż wybrzeża, oferując spacerowiczom cudowne widoki na morze oraz okoliczne tereny, lub można tutaj po prostu odpocząć na ławkach i delektować się świeżym powietrzem.
Dziwnowska promenada powstała na przełomie XIX i XX wieku. Dość szybko po wybudowaniu, bo w 1913 roku została poważnie zniszczona podczas ogromnego sztormu. Dopiero w 2014 roku udało się przeprowadzić rewitalizację tego miejsca. Dzięki temu promenada ponownie jest wizytówką tej miejscowości. Przechodzimy na chwilę do parku miejskiego. Znajduje się tutaj kamień upamiętniający wspomniany przed chwilą duży sztorm z 1913 roku. Zniszczył on nie tylko promenadę, ale też duży dom kuracyjny, zwany kurhausem. Był on położony tuż nad samym morzem, co jest przyczyną poważnego uszkodzenia podczas tego sztormu. Na sąsiedniej tablicy możemy zobaczyć zdjęcia, jak wyglądał ten dom kuracyjny. Dzisiaj, jak widać, nie ma już po nim śladu. Obok jest kolejny kamień upamiętniający obecność w Dziwnowie po II wojnie światowej Greków. Byli to chorzy i ranni komunistyczni partyzanci greccy, którzy musieli emigrować z ojczyzny po przegranej komunistycznego ruchu oporu. Po wyleczeniu zostali przesiedleni w okolice Zgorzelca lub sami wyemigrowali gdzieś dalej. Przechodzimy ponownie na promenadę nadmorską. Przy każdym wejściu z promenady nad morze znajdują się budynki z toaletami. Idziemy dalej promenadą. W pewnym miejscu promenada tak jakby kończy się, ale to nie jest prawda. Skręcamy w prawo i za chwilę ujrzymy jej dalszy ciąg.
W oddali widzimy ujście rzeki Dziwny, będące jednocześnie wejściem do portu w Dziwnowie. Port został tutaj ustanowiony w 1963 roku. Dla turystów interesujące są jednak widoczne falochrony wschodni i zachodni. Zostały one zbudowane w 1900 roku. Początkowo były drewniane, a obecnie mają betonową konstrukcję. W tym miejscu kończymy nasz spacer promenadą nadmorską. Przechodzimy obok widocznej wieży i wchodzimy na osiedla rybackie. Uliczkami osiedla rybackiego kierujemy się tak, aby dojść do portu jachtowego. Już jesteśmy obok portu jachtowego. Port jachtowy w Dziwnowie otwarty został w 2013 roku. Położony jest pomiędzy mostem zwodzonym a portem rybackim. Nowoczesna marina może pomieścić do 60 jednostek o długości maksymalnej 12 metrów. Wraz z portem jachtowym w Dziwnowie powstała przystań sezonowa przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie. Razem tworzą port żeglarski Marina Dziwnów. Przystań sezonowa przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie to jest to miejsce, w którym widzieliśmy zacumowany na początku tego filmu statek Korsarz. Obok portu jachtowego znajduje się piękny i zadbany Park Żeromskiego. Przejdziemy się przez ten park, kierując się w stronę mostu zwodzonego. Już jesteśmy na moście. Podnoszona jest jego końcowa część w kolorze czerwonym. Do połowy lat 50. ubiegłego wieku część miasta położona na wyspie Wolin nie posiadała stałego połączenia z lądem. Pierwszy most drewniany z podnoszonym przęsłem zbudowano w 1956 roku. Obecny most o konstrukcji stalowej oddano do użytku w 1994 roku. Most jest otwierany elektrycznie, działa na zasadzie przeciwwagi, gdzie obciążniki równoważą ciężar jezdni. Otwarcie mostu umożliwia przepłynięcie cieśniną Dziwną jednostkom pływającym. Podniesienie przęsła zwodzonego otwiera kanał żeglugowy o szerokości 16 metrów. Jesteśmy już w drugiej części miasta na wyspie Wolin. Minęliśmy pomnik poświęcony saperom. Przed nami są kolejne atrakcje, jak park miniatur i kolejek. Są tutaj miniatury około 30 latarni morskich polskiego wybrzeża oraz 1000 metrów torów z największą makietą kolejową w Polsce. Po obejrzeniu tego miejsca wracamy się z powrotem przez most do części miasta położonej na lądzie.
Przeszliśmy się ulicami Orzeszkowej i Sienkiewicza do Alei Gwiazd Sportu. Aleja Gwiazd Sportu w Dziwnowie jest to zespół replik medali sportowych przy ulicy Rejmonta, między ulicami Mickiewicza a Sienkiewicza. Pierwsze mosiężne repliki medali odsłonięto w 2002 roku. Od tego czasu w każde wakacje podczas Festiwalu Gwiazd Sportu odsłaniane są kolejne postumenty z replikami medali znanych sportowców. Trochę lat już upłynęło od tamtego czasu i tych postumentów jest już sporo. Obejrzyjmy niektóre z nich. Idziemy ulicą Mickiewicza i Małą na bulwar Andrzeja Skowrońskiego. Jest to kolejne ładnie odnowione miejsce w tym mieście na romantyczne spacery nad brzegiem Cieśniny Dziwny. Ulicą Parkową przechodzimy na ulicę Mickiewicza, którą idziemy w stronę parkingu, gdzie zaparkowaliśmy samochód. Dziękujemy za ten szybki spacer z nami po tej miejscowości. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, kliknięciu łapki w górę i napisaniu komentarza pod filmem. Z góry dziękujemy.